Szanowni Państwo, w tym materiale opowiem o swoich wrażeniach z pracy z frezarką stołową Dedra DD7742. Jest to maszyna, którą warto rozważyć, gdy potrzebujemy do majsterkowania narzędzia o funkcjonalności frezarki dolnowrzecionowej. Prezentowana Dedra wyposażona jest w silnik o mocy 1500 W, posiada 3 tuleje zaciskowe pozwalające na montaż frezów o średnicy trzpienia 6, 8 lub 12 mm, o średnicy roboczej do 80 mm. Posiada płynnie regulowaną wysokość wysunięcia narzędzia w zakresie od 0 do 40 mm, a także regulację szybkości obrotowej od 8000 do 28000 obrotów na minutę. W opakowaniu znajdziemy stół z frezarką, przymiar kątowy, elementy do złożenia prowadnicy bocznej z grzebieniami dociskowymi, osłonę z przyłączem do odciągu wiórów, tuleje, klucz, korbę do ustawiania wysokości oraz dokumentację. Pierwszy krok to oczywiście montaż prowadnicy. W jednym zbiorczym worku mamy 3 woreczki ze śrubami, wymiennymi tulejami oraz kluczem do wymiany frezów. Stalowy kątownik pełniący rolę szkieletu prowadnicy przykręcamy do stołu, przeprowadzając śruby przez 2 wycięcia w blacie. Do tego kroku potrzebny jest nam najmniejszy z woreczków. Znajdujące się tutaj również śruby pozwalają na przymocowanie osłony. Jednak do tego celu potrzebować będziemy i klucza, i wkrętaka, aby móc skontrolować śrubę w trakcie przekręcania nakrętki. Kolejny krok to montaż 2 płyt oporowych prowadnicy wykonanych z tworzywa. Mocujemy je do szkieletu prowadnicy, po jednym z każdej ze strony wrzeciono, a do nich przymocowane będą z kolei pomarańczowe dociski. Na każdy element potrzebujemy 2 śrub z nakrętkami w formie pokręteł. Oczywiście nie zapominamy stosować podkładek. Taki montaż zapewnia, że wszystkie elementy są ruchome i możemy je po poluzowaniu śrub swobodnie ustawiać według potrzeb. Teraz montujemy dociski. Jeden będzie wsuwany w szynę w stole, 2 pozostałe, jak już wspomniałem, przykręcone będą do prowadnicy. Ważne, aby zamontować je we właściwą stronę. Na szczęście prawie na każdym elemencie, dla którego kierunek podawania materiału ma znaczenie, producent zamieścił stosowne informacje. Mamy jeszcze przykładnicę kątową, którą wsuwamy w szynę zamiast docisku. Możemy ją ustawiać w zakresie od minus do plus 60 stopni, a wskazówkę kąta możemy delikatnie skorygować. Pozostaje jeszcze przykręcenie korbki oraz upewnienie się, że filtr gąbkowy osłania silnik od spodu. Przy okazji od dołu widzimy pokrętło blokujące regulację wysokości i dźwignię blokującą wrzeciono. Przyjrzyjmy się budowie maszyny. Od przodu mamy korbę do ustawiania wysokości frezu oraz włącznik z wyłącznikiem bezpieczeństwa i regulacją szybkości obrotowej. Oprócz tego na frontowym panelu widzimy podpowiedzi związane z ustawieniem maszyny. Tutaj też pierwsza uwaga. O ile panel jest metalowy, to boczne nóżki są wykonane z tworzywa. Posiadają one otwory umożliwiające ich zamocowanie w podłożu oraz wnęki, które sprawiają wrażenie, jakby można było je wykorzystać do przechowywania, gdyby posiadały stosowną osłonę. Narzędzie ma blat roboczy o długości 60 cm i szerokości około 46 cm, a wysokość maszyny do blatu wynosi 36 cm. Z kolei prowadnica równoległa ma wysokość około 8,5 cm, przy czym dociski można podnieść na wysokość około 7 cm. Docisk boczny można odsunąć od prowadnicy na odległość około 14 cm, gdy ta znajduje się na równo z osią wrzeciono.
Z kolei prowadnicę można przesuwać w zakresie od około 2,5 cm w kierunku osi wrzeciona do około 10 cm od osi wrzeciona. W blacie wokół wrzeciona znajdują się 3 czarne plastikowe wkładki o średnicach wewnętrznych 75, 45 i 32 mm. Przy czym tę najwęższą i średnią wkładkę łatwo można wyjąć, obracając ją odpowiednio, a w przypadku najszerszej wkładki, choć też powinna być możliwość demontażu, wygląda na to, że trzyma się ona na zatrzaskach w metalowym blacie. Niestety mi nie udało się jej wyjąć ze względu na utrudniony dostęp i fakt, że nie chciałem jej zniszczyć. Dwie boczne części prowadnicy, tzw. płyty oporowe, wykonane z tworzywa, można rozsunąć na odległość maksymalnie 8 cm i zsunąć na odległość 1,5 cm. Jeśli jednak chcemy mieć możliwość swobodnego wykorzystania osłony, ta minimalna odległość maleje do 4 cm. Z tyłu osłony znajduje się przyłącz odciągu wiórów o średnicy około 58 mm. Blat jest płaski, nawet wkładki z tworzywa nie haczą. Po ustawieniu prowadnicy równoległej, zgodnie z podziałkami na zerze, oś wrzeciona leży współliniowo z krawędziami prowadnicy. Dwie podziałki służące do ustawiania przekładnicy są jednakowo oddalone od krawędzi stołu. Zaś przykładnica prostopadła, ustawiona na 0, tworzy kąt prosty z prowadnicą równoległą. Jedyne zastrzeżenie mam do śrub trzymających dociski. Kwadraty pod ich łbami powinny być ciut większe, bo w tej chwili luz jest na tyle duży, że przy dokręcaniu docisku śruba zamiast się blokować, potrafi obracać się swobodnie. Montaż frezów jest dosyć prosty. Wystarczy wyciągnąć wkładki ze stołu, ustawić odpowiednią wysokość. Można te ustawienie zablokować stosownym pokrętłem znajdującym się pod blatem. Następnie przy zablokowanym wrzecionie odkręcamy kluczem nakrętkę tulei. Wrzeciono blokujemy, odciągając dźwignię znajdującą się pod blatem przy silniku. Następnie wyjmujemy frez, jeśli jakiś był zamocowany, i wsuwamy ten, który chcemy aktualnie używać. W tym momencie możemy też zmienić tuleję, aby odpowiadała średnicy trzpienia nowego frezu. Przy zablokowanym wrzecionie dokręcamy nakrętki pod frezem i wkładamy wkładki odpowiednie do średnicy roboczej frezu. Czas ustawić wysokość wysunięcia osprzętu. Ja w tym celu posługuję się głębokościomierzem elektronicznym. Zeruję go na blacie, a następnie nasuwam na frez. Gdy kręcę korbą w prawo, frez podnosi się, co obserwuję na głębokościomierzu. Oczywiście można głębokość ustawić do przymiaru liniowego miarki czy materiału. Teraz czas ustawić prowadnicę. Do tego celu służy aż 10 pokręteł. 2 umieszczone w płaszczyźnie poziomej pozwalają nam odsuwać i przesuwać prowadnicę do wrzeciona i blokować wybrane położenie. 2 górne po każdej ze stron pozwalają na ustawienie każdego z docisków grzebieniowych wyżej lub niżej, a gdy użyjemy wszystkich 4 pokręteł po każdej ze stron, nie tylko dostosujemy położenie docisków, ale też możemy zsuwać i rozsuwać plastikowe płyty oporowe. Gdy pracuję z frezami z łożyskami, staram się, aby brzeg łożyska był ustawiony współliniowo z krawędzią prowadnicy równoległej. W tym celu obniżam frez, tak aby tylko łożysko wystawało nad blatem. Linijkę dosuwam, aby się z nim stykała i przesuwam prowadnicę, aby również zatknęła się po obu stronach z linijką. Posiłkuję się przy tym podziałkami na blacie, a na koniec sprawdzam, czy przesuwając linijkę będzie ona oparta o prowadnicę po obu stronach i o łożysko frezu. Czas teraz na prezentację kilku prób z prac w ostatnich tygodniach. Urządzenie uruchamiamy zielonym przyciskiem znajdującym się pod klapką. Aby ją odchylić, trzeba odciągnąć czarny zaczep. Klapka pozostaje uchylona w trakcie pracy maszyny. Jeśli chcemy ją zatrzymać, możemy to szybko zrobić, uderzając w klapkę, to tak zwany wyłącznik bezpieczeństwa, lub wcisnąć czerwony przycisk z zerem. Wrzeciono będzie się obracać jeszcze przez kilka sekund. Szybkość obrotową urządzenia możemy ustawić za pomocą żółtego pokrętła wyskalowanego od 1 do 6, przy czym najniższe ustawienie odpowiada prędkości 8000
obrotów na minutę, a najwyższe 28 tysiącom obrotów na minutę. Na panelu przednim maszyny znajdujemy tabelę pozwalającą na przeliczenie, jaka jest prędkość liniowa najbardziej oddalonych od osi punktów na krawędzi frezu, bowiem ten parametr jest kluczowy dla jakości obróbki, a zależy on nie tylko od szybkości obrotowej, ale również od średnicy roboczej frezu. Warto pamiętać, że brzeg frezu może poruszać się z prędkościami około 240 km na godzinę w przypadku tego narzędzia. Hałas generowany przez maszynę sięga od 79,5 dB dla najwolniejszego ustawienia do prawie 95 dB przy najszybszym ustawieniu. Frezowanie drewna sosnowego nie sprawiało maszynie żadnego problemu. W przypadku podłączonego odkurzacza zamiast odciągu wiórów przy frezowaniu krawędzi niedużo urobku zostawało wokół. Gorzej sytuacja się miała w przypadku frezowania rowków. W trakcie prac z frezarką zrobiłem na przykład listwę na ramkę o profilu będącym wynikiem połączenia dwóch frezowanych elementów. Przy czym ta mniejsza listewka musiała jeszcze w międzyczasie być docięta wzdłuż. Orientacyjna próba sprawdzenia, czy wrzeciono pozwala na prostopadłe cięcie, wypadła pomyślnie. Używając frezów Dedra DD07F211B i DD07F122B można bardzo wygodnie wykonać na tej frezarce połączenia wpustowe. Jak wspomniałem, frezarka wydaje się dosyć mocna. Praca z miękkim drewnem nie sprawiała jej żadnych trudności, nawet gdy frezowałem głębsze rowki. Oczywiście producent zaleca, aby nie frezować na głębokość wyższą niż 15 mm w przypadku frezu o średnicy 8 mm. W przypadku drewna bukowego widać było, że dla frezu o średnicy 12 mm zrobienie rowka na głębokość 12 mm na jedno przejście byłoby problematyczne. Oczywiście była to przesadzona próba w celu sprawdzania granic możliwości maszyny. Niemniej jednak rowki głębokości 6, 7, a nawet 8 mm w buczynie można było wyfrezować za jednym przeprowadzeniem materiału po stole. Dlatego do uzyskania docelowych głębokości wystarczyłoby dwukrotnie przeprowadzić materiał nad frezem. W mojej ocenie ta frezarka stołowa jest z godną uwagi alternatywą dla gotowych stolików pod frezarki górnowrzecionowe. Dedra jest stabilniejsza od wspomnianych stołów, nie ma problemu z tak zwaną windą, a przede wszystkim mocą urządzenia. Być może niektórzy stwierdzą, że lepiej zbudować samemu sobie stół pod frezarkę. Oczywiście zaletą takiego podejścia może być sama frajda z wykonania stołu, a także dowolność jego konstrukcji i wymiarów, ale wbrew pozorom takie rozwiązanie nie musi być tańsze od gotowej propozycji Dedry. Każdy musi przekalkulować we własnym zakresie, biorąc pod uwagę wycenę swojego czasu, dostęp do materiału i tym podobne aspekty, co mu się bardziej opłaca.
Mnie ta frezarka przez kilka tygodni użytkowania ani razu nie zawiodła.